Szanowni Państwo, w tym materiale podzielę się z Państwem moimi wrażeniami po miesiącu pracy z ukośnicą Evolution R210 CMS. Do tej pory miałem okazję popracować nią intensywnie, tnąc materiały drewniane. Przy okazji powstały dwa projekty, których realizację można zobaczyć na moim kanale. Zacznijmy jednak od początku. Ukośnica ta jest urządzeniem stosunkowo niewielkim i poręcznym. Dodatkowo trzeba przyznać, że bardzo estetycznie zaprojektowanym i porządnie wykonanym. Warto zwrócić uwagę na to, że większość elementów, którymi manipulujemy przy urządzeniu, oznaczono na pomarańczowo. W pudełku, poza samym urządzeniem, z zamontowaną tarczą wielofunkcyjną Rage, znajdujemy worek na pył, klucz imbusowy do wymiany tarczy oraz instrukcję. Pilarka ta posiada silnik o mocy 1200 W. Można w niej zamontować tarczę o maksymalnej średnicy 210 mm. Możemy ustawić kąt cięcia w zakresie od 45 stopni w lewo do 45 stopni w prawo w przypadku cięcia ukośnego oraz od 0 do 45 stopni w przypadku cięcia skośnego, czyli pochylonego. W przypadku prostopadłych cięć można nią przeciąć materiał o przekroju 125 mm na 55 mm. Dla cięcia ukośnego pod kątem 45 stopni pierwszy z tych wymiarów zmniejsza się do 85 mm, a w przypadku cięcia skośnego, czyli pochylonego, pod kątem 45 stopni drugi z wymiarów maleje do 35 mm. Proszę jednak pamiętać, że wymiary te podawane są dla kawałka materiału spoczywającego bezpośrednio na stole pilarki. Kilka centymetrów nad stołem cięcie jest szersze. Można to łatwo wykorzystać, jeśli mamy np. do przecięcia materiał szerszy, ale cieńszy. Np. jakąś formatkę. Na filmie przecinam formatkę ze sklejki o szerokości 300 mm i grubości 3 mm. W tym celu opieram ją na materiale o grubości 40 mm i zacinam z obu stron. W ten sposób ta ukośnica może poradzić sobie z formatkami o szerokości do 300 mm i grubości do 18 mm, a takie powszechnie można dostać w marketach budowlanych. Producent też wskazuje, jakie najmniejsze kawałki materiału można bezpiecznie ciąć tą piłą. Należy pamiętać, że co do zasady nie należy zbliżać rąk na odległość mniejszą niż 150 mm od tarczy. Jeżeli chcemy dokonać cięcia krótszego elementu, warto posłużyć się dociskiem i dodatkowymi kawałkami materiału. Wróćmy jednak do budowy piły. Pierwsze, co zwraca uwagę, to brak oddzielnego uchwytu do przenoszenia. W materiałach producenta sugerowane jest chwytanie za uchwyt do opuszczania tarczy przy urządzeniu zablokowanym w pozycji opuszczonej. Widziałem też, że niektórzy chwytają urządzenie za tylne pokrętło służące do blokowania pochylenia tarczy, jednak ja bym raczej nie polecał takiego rozwiązania. Worek na pył jest standardowy, montowany z tyłu na otwór do usuwania pyłu. Należy jednak pamiętać, żeby stosować go tylko przy cięciu materiałów drewnianych. Worek na właściwym miejscu przytrzymuje zapięcie sprężynowe. Opróżnić można go z wykorzystaniem zamka błyskawicznego znajdującego się w jego dolnej części. Przede wszystkim zaleca się przymocowanie ukośnicy do podłoża. W tym celu można posłużyć się np. 4 otworami montażowymi ulokowanymi w podstawie pilarki. Czasem dla dodatkowej stabilizacji można również wykorzystać dodatkowy wspornik wysuwany z tyłu. Warto o tym pamiętać, bo stolik ukośnicy jest względnie lekki w stosunku do jej głowicy, czyli silnika i ostrza, które swoje ważą, co sprawia, że nieprzymocowana ukośnica jest niestabilna w trakcie pracy. Uchwyt głowicy tnącej, chociaż ustawiony w pozycji poziomej, to jednak w odróżnieniu do typowych rozwiązań usytuowany jest centralnie przed tarczą. W standardowych rozwiązaniach znajduje się on w całości po jednej ze stron tarczy tnącej. Początkowo miałem obawy, czy nie będzie to ograniczać swobodnego obserwowania linii cięcia. Jednak w trakcie pracy nie powodowało to żadnych niedogodności. Trzeba przyznać, że przyciski zwalniające blokadę osłony oraz przycisk uruchamiający silnik są duże i wygodne w użyciu. Przy czym pamiętajmy, aby przed pierwszym użyciem, jeszcze bez uruchamiania maszyny, sprawdzić, czy blokada osłony działa prawidłowo, kilkukrotnie opuszczając i podnosząc tarczę. Na obudowie silnika widzimy też łatwo dostępne miejsce, w którym wymieniamy szczotki węglowe. Niestety silnik nie został wyposażony
w układ łagodnego startu. Nie znajdziemy tutaj też hamulca. Pamiętajmy, że po opuszczeniu tarczy i zwolnieniu włącznika powinniśmy odczekać, aż silnik się zatrzyma, zanim podniesiemy tarczę z powrotem. Aby wymienić tarczę, należy posłużyć się blokadą wrzeciona. W tym celu używamy czarnego przycisku znajdującego się na korpusie silnika, a następnie odkręcamy tarczę z wykorzystaniem dostarczonego klucza imbusowego. Proszę nie zapominać przed pierwszym użyciem sprawdzić, czy tarcza jest dobrze dokręcona. Dostarczona z ukośnicą tarcza według producenta pozwala na cięcie różnych materiałów. Jej charakterystyczną budowę z zębami pokrytymi węglikami wolframu omówię w jednym z kolejnych materiałów, po tym jak zrealizuję projekty wymagające cięcia materiałów innych niż drewno. Jednak tutaj trzeba nadmienić, że bardzo pozytywnie zaskakuje jakość cięcia drewna. Oto kilka fragmentów kantówek sosnowych pociętych tą piłą. Widać, że cięcia są czyste i praktycznie nie widać wyrwań. Na przykładnicy, zwanej też listwą oporową, brakuje zarówno podziałki ułatwiającej lepsze ustawienie materiału, jak i otworów pozwalających przymocować dodatkową listwę oporową, np. z kantówki. Być może producent uznał, że urządzenie jest na tyle niewielkie, że taka dodatkowa listwa niepotrzebnie zajmowałaby miejsce, ale o przydatności takiego rozwiązania opowiem jeszcze za chwilę. Stół pilarki jest dosyć mały, zatem jeśli tniemy większe elementy, należy pamiętać o ich odpowiednim podtrzymywaniu. Niestety brakuje tutaj dodatkowych wysuwanych bocznych wsporników. W trakcie pracy cięty materiał możemy przytrzymywać stosując dostarczony docisk. Co prawda jest on w zestawie tylko jeden, ale miejsce dla niego znajdujemy po obu stronach tarczy. Wystarczy go wsunąć w odpowiedni otwór i zablokować, dokręcając dodatkową śrubę. Należy pamiętać, że ustawiając docisk po prawej stronie, może on przy niektórych kątach skosu kolidować z obudową silnika w trakcie opuszczania tarczy. Przyznam, że preferuję taki kształt docisku, jaki zastosowano w tej pilarce w stosunku do talerzykowego, gdyż łatwiej nim przytrzymywać zarówno wąski, jak i szeroki materiał. Natomiast niezbyt wygodne jest to, że wysokość docisku zmieniamy stosunkowo wolny przez ciągłe kręcenie śrubą, co jest męczące, zwłaszcza gdy często i znacznie zmieniamy wysokość dociskanych elementów. Przejdźmy teraz do ustawienia kąta. W moim odczuciu ustawianie ukosu, czyli obracanie stołem, jest bardzo mało wygodne. Szczególnie nie podoba mi się blokowanie pozycji za pomocą małej śruby znajdującej się za prowadnicą w tak zwanej strefie niebezpiecznej. Są to jednak rozwiązania, które można powszechnie znaleźć w ukośnicach bez posuwu innych marek. Ja jednak zdecydowanie bardziej preferuję rozwiązania z uchwytem znajdującym się z przodu stołu na przedłużeniu linii cięcia, który jednocześnie można przekręcić, blokując ustawienie kąta. Irytujące też dla mnie było umieszczenie podziałki i wskaźnika kątu z boku stołu. Jeśli położymy na ukośnicy materiał do cięcia, to możemy skutecznie zasłonić sobie informację o ustawionym kącie i gdy chcemy zweryfikować to ustawienie lub je zmienić, musimy zdejmować materiał. Znowuż jest to rozwiązanie spotykane w tego typu urządzeniach. Ja jednak wolę, gdy podziałka umieszczona jest na wprost poniżej płaszczyzny stołu. Pozytywem jest jednak czytelność samej skali. Jest ona nie tylko wytłoczona, ale również odznacza się srebrnym kolorem na czarnym tle. Jeśli chodzi o ustawienie kąta skosu, to nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Skala jest widoczna, aby pochylić tarczę i ustawić odpowiedni kąt skosu należy odkręcić tylne pokrętło, które jest duże i wygodne w obsłudze, a skala również w tym przypadku jest bardzo czytelna. Przy cięciu skośnym należy pamiętać, aby odsunąć górną część prowadnicy. W tym celu należy poluzować odpowiednią śrubę, przesunąć górną część listwy, a następnie ponownie ją zablokować. W ukośnicy brakuje lasera wskazującego linię cięcia. Ten gadżet, coraz częściej pojawiający się w nawet tańszych maszynach, w tym przypadku okazuje się, że mógłby być całkiem pomocny. Ze względu na charakterystyczną budowę tarczy, przy próbnym opuszczeniu piły, ostrze może oprzeć się o materiał albo szerszym zębem, albo minimalnie węższą wypustką, co powoduje, że przewidywana linia cięcia może ulec minimalnemu przesunięciu. Co zrobić w takiej sytuacji? Możemy posłużyć się dodatkową listwą oporową wykonaną z kawałka kantówki, którą przymocowujemy do przykładnicy i zacinamy pod kątem, pod jakim zamierzamy pracować. Teraz automatycznie linia cięcia kantówki wyznacza nam linię cięcia materiału. Rozwiązanie to ma też pewną przewagę nad laserem.
Po pierwsze, gdy pracujemy przy intensywnym oświetleniu, linia z lasera, zwłaszcza słabszego, może stać się niewidoczna, a po drugie sam laser również często wymaga ustawienia. Przy okazji możemy zobaczyć, jak czyste jest cięcie taką ukośnicą. Sprawdźmy teraz, jak dochowane są kąty, gdy wyciągniemy urządzenie prosto z pudełka. Pamiętajmy, że zawsze przed pierwszym użyciem ukośnicy wypada je sprawdzić. Ja w tym celu wykorzystałem mój mały kątownik, dzięki temu osłona tarczy nie przeszkadzała w sprawdzaniu kątów prostych. Trzeba przyznać, że były one zachowane, zarówno między przykładnicą a tarczą, jak i między stołem a tarczą. Dodatkowe sprawdzenie kątomierzem cyfrowym CMT wskazało kąt 89,7 stopnia między stołem a tarczą ustawioną pionowo. Kąty 45 stopni również były zachowane w stopniu satysfakcjonującym. Dla ukosu sprawdzenia dokonałem kątownikiem stolarskim i nie widać było tutaj żadnej odchyłki, natomiast dla skosu kątownikiem cyfrowym CMT i tutaj wskazanie wynosiło 44,7 stopnia. Po pomiarach warto również wykonać próbne cięcie. 2 kawałki kantówki przecięte pod kątem 45 stopni składam ze sobą i sprawdzam, czy uzyskałem kąt prosty. Wynik znowu jest w pełni satysfakcjonujący. W rezultacie nie zdecydowałem się na dokonanie żadnych korekt, ale warto tutaj zaznaczyć, że ta ukośnica ma dużą swobodę w zakresie regulacji kątów zarówno ukosu, dzięki możliwości korekcji ustawienia przykładnicy, tutaj do tego celu służą specjalne śruby, jak i kątów skosu, a tutaj mamy do dyspozycji zarówno odpowiednie śruby regulujące, jak i możliwość skorygowania położenia wskaźnika kąta. Uważam, że zawsze największym testem dla ukośnicy jest projekt ramki. Pierwsza, którą zrobiłem, wyszła całkiem przyzwoicie. W jednym miejscu widać drobną szczelinę, ale biorąc pod uwagę, że jeszcze oswajałem się z maszyną, wykorzystałem gotowe kantówki z marketu budowlanego, a sam jestem tylko amatorem, efekt wydaje się być całkiem dobry. Druga ramka, którą przygotowałem w ramach jednego z prezentowanych projektów, wyglądała już na dosyć dobrze spasowaną. W trzeciej, która była elementem planszy do puzli realizowanych w ramach kolejnego projektu, pojawiły się drobne szparki, ale tutaj znowuż wpływ mieć mógł zarówno mój brak wystarczającej wprawy, jak i sam materiał. Podsumowując, ukośnica Evolution R210 CMS jest urządzeniem małym i poręcznym, ale przy tym bardzo porządnie i estetycznie wykonanym. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobre dochowanie kątów w urządzeniu wyciągniętym prosto z pudełka oraz świetna jakość cięcia drewna wielofunkcyjną tarczą, którą można stosować także do cięcia wielu innych materiałów. Jak spisuje się sama tarcza, zwłaszcza gdy tniemy nią inne materiały niż drewna, przekonacie się Państwo z przyszłych moich projektów. Na razie mogę polecić tę pilarkę wszystkim majsterkowiczom szukającym ukośnicy bez posuwów w dobrej cenie.